dzisiaj robimy? Czemu dzisiaj nie jedziemy rowerami? Czemu dzisiaj nie jedziemy na stopa? Przez to, że dzisiaj jest to święto końca Ramadanu, zrobiliśmy sobie dzień wolny. I odpoczywamy, popraliśmy. Dostaliśmy zaproszenie, tak. Że dzisiaj zrobiliśmy wolny dzień, ale nam się bardzo należy po tej całej bardzo męczącej jeździe na stopa, wcześniej pociągiem. No i w końcu święto, też trzeba trochę poświętować, bo potem już się zaczną góry, będziemy jechać. No i to, co trzeba im tutaj przyznać, to mają zarąbisty widok, po prostu pięknie tu jest ten widok na góry. My jesteśmy w takiej dolinie między dwoma pasmami, takiej bardzo szerokiej, a te prawdziwe góry to dopiero zaczną się jutro, jak już tam wjedziemy w kierunku tej przełęczy na 3300 metrów. W ogóle tu inne podejście do wychowania tych dzieci mają, nie? Że tu starsze dzieci zajmują się młodszymi dziećmi. No tak, tutaj jest w dużej rodzinie. Tutaj jest taka różnica w wieku. u tego pana, on mówił, że ma 5 córek i tego syna. Ten w wózeczku to był syn 1,5 roku. A tu mamy całą gromadkę dzieci, przyszła do nas teraz. Te dzieci nie są tak obdarzone wielką opieką. Znaczy one na pewno nie są porzucone. Ja tutaj po prostu we wsi nic się nie stanie. Raczej tak. Na ulicę nie wychodzą, są tu raczej przy domu. Wychodzą. Chociaż chodzą gdzieś tam do drugiego domu, nie? Sąsiedzkie. Sąsiedzkie dzieci są też. No. Chodzą z jednego domu do drugiego. Z cyklu prace domowe idziemy zobaczyć, jak mama doi krowę. У нас 5 коров. Молоко сколько стоит? 16 литров. Litr, 16 сомов. A w magazynne? 35. 35. 30. Значит, такие дешевле. Да. Это у нас грязная вода. А так она чистая. Po prostu była burza, był deszcz i dlatego teraz idzie taka brunatna woda, brudna. Uczy się. Uczyться, да? Как доить. A to pokój, gdzie ja śpię. A aktualnie muszę załadować baterię do GoPro. Śpię w tym miejscu. Jest ciepło, więc wystarczy się przykryć tym. No i zaraz się będę kładł spać. Tak, także wyjeżdżamy. Jedziemy w góry do Czatkala. Właśnie się żegnamy z naszą rodziną, u której spędziliśmy 2 noce i cały wczorajszy dzień. No, u nas jest. I to, że pomidor jest, to jest tam. Może tylko lepioszka. To nie nada. No. Nie nada, u nas jest, спасибо. Czekają nas tamte góry, ale wydaje mi się, że nie zginiemy. W każdym razie na noc najlepiej się zatrzymać koło jakichś ludzi, bo mogą tam być wilki. Spasiba. Спасибо. Spasiba, paka, I тебе спасибо. paka. Rahmat. Pojedziemy. Pojechaliśmy na skróty i troszkę pobłądziliśmy. Nawet wjechaliśmy już w jakieś bezdroże, ale potem dojechaliśmy do tej drogi, którą trochę pojedziemy, a tam gdzie jest tak dużo drzew, to powinniśmy dojechać już do naszej trasy. Tak mamy nadzieję, bo tej drogi nie ma na mapie, więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie prowadzi. Nie pobłądziliśmy, dojechaliśmy do tej trasy i teraz już widać naszą drogę. Później ona troszeczkę tutaj do góry pójdzie i zejdzie do zalewu i wejdzie w tą dolinę na wprost. I już tylko podjazd potem. A na termometrze ile stopni? 42,5. 42,5. To sobie wyobraźcie, jak jest gorąco. Prawie w ogóle nie ma wiatru. Więc Wszystko jest mokre, wszystko jest mokre, no. lepi się i jak przejeżdża samochód, to jest bardzo dużo pyłu, więc cała jestem taka zapylona. Jak będą jakieś rzeczki, to się będziemy myć na bieżąco. Już tą drogą 700 metrów podjechaliśmy, różnicy wysokości od punktu start. Na razie jest taka w miarę równa, ale są takie schody, że jest na przykład taki stromszy podjazd, gdzie trzeba jechać na najlżejszej przerzutce, a potem kawałek lekki podjazd, gdzie można jechać szybciej, tak jak teraz 10 na godzinę. Generalnie jedziemy na rowerach, no wiadomo, że od rana, ale pedałujemy 4 godziny, przejechaliśmy 40 km
Przydałoby się jeszcze przynajmniej 2 godziny pojechać, żeby na jutro zostało mniej do podjechania, bo w tym momencie do Przełęczy jest jeszcze 35 km, więc to trochę jest. Było ładne miejsce, wykąpaliśmy się, a chwilę później po kąpieli, no chwilę, tak z godzinę jazdy, zobaczyliśmy po prawej stronie przy rzeczce zaparkowane 3 samochody, paliło się ognisko, podjechaliśmy tam i okazało się, że 5 rodzin kirgiskich urządza piknik. Zostaliśmy zaproszeni, no, sporo jedzenia zjedliśmy, herbata, kwas do picia, jakiś kompot, bardzo miło. Także teraz jedziemy z pełnymi żołądkami. Chwilę odsiedzieliśmy, bo też tak się źle pedałuje, jak się ma pełno w brzuchu. Także zaraz się to powinno ułożyć. Dobra, muszę przeredukować, bo nie podjadę. Jedną ręką się nie da zmieniać biegów, a ta ręka twardo jedzie. Tutaj za mną rośnie brzoza, a to miejsce zostało nam polecone przez jednego gościa, którego no, jakąś godzinę temu spotkaliśmy i mówił, że tam, gdzie będzie brzoza, jest źródło, a w źródle jest bardzo dobra woda, żeby koniecznie sobie wziąć. Także zatrzymaliśmy się tutaj, Dorenda właśnie tankuje, ja zaraz też zabiorę. Chwilę był taki dość mocny deszcz, dlatego założyliśmy kurtki, ale tylko jak założyliśmy kurtki, to przestało padać. No i w planie mamy jeszcze tylko przejechać 5 km tam w górę doliny. Tam ma się zrobić tak jakieś, ta dolina się rozejdzie na 2 mniejsze i pewnie tam będzie miejsce pod namioty. Myślę, że za chwilę dojedziemy w to miejsce, gdzie będziemy spać. Jeszcze nie wiem jak, czy to będzie biwak pod namiotem, czy będą tam jakieś budynki, gdzie będziemy się mogli przespać, zobaczymy. Przełęczy Kara-Bura jeszcze nie widzieliśmy, jeszcze się nie pokazała. Gdzieś tam z przodu się znajduje. No a my się wspinamy doliną rzeki Kara-Bura, co oznacza czarny wielbłąd, bo Kara po kirgisku to czarny, a Bura oznacza wielbłąd. Przynajmniej jak pytałem niedawno Kirgizów, co oznacza ta nazwa, to tak mi powiedzieli. Rozbiliśmy się przy serpentynach. No, ciężko było znaleźć kawałek równego miejsca, więc widzicie, tutaj idzie droga takimi serpentynami, cyk, cyk, cyk. Na 2325 metrów. Tak, bo nie było miejsca w tym miejscu, gdzie myśleliśmy. Tak, myśleliśmy, że koło tych ciężarówek gdzieś będzie jakaś trawa czy coś, ale Nie, no niestety wcześniej nie. myśleliśmy, na mapie patrzyłeś, nie? Na mapie patrzyłem, tak. Gdzie Tak, brałem w pod tym uwagę to niższe miejsce i brałem pod tam uwagę nie to było. wyższe. Potem jeszcze kilometr się wspinaliśmy po serpentynach, bo myśleliśmy, że tutaj będzie miejsce. Tam też nie było. Ale w sumie dobrze chyba, że ten kilometr się wspięliśmy, bo to było 130 metrów dodatkowego podjazdu, czy tam chwilę pchania i o te 130 metrów jutro będzie mniej. Także jutro nam zostanie równo kilometr pod górę. Pchamy mozolnie pod górę, bo jechać się nie da. Strasznie stromo. Naprawdę. Przepchaliśmy kilometr 600 metrów. Zobaczcie do tyłu, jak jest stromo. Ja nie spałem noc, bo miałem problemy z żołądkiem. Cały jestem wzdęty. Było mi raz zimno, raz gorąco. Jestem niewyspany, słaby, nie jadłem śniadania. Mam rozwolnienie, latam parę razy już do kibla. No ale cóż robić, no trzeba pchać. To pchamy do góry, to już będzie w dół. Do tego słońca nie ma, bo jest za chmurami i robi się momentalnie zimno. Wysokość 2500 metrów. Czy tak jak u nas na Rysach. Pniemy się do góry, to widać Przełęcz.
To na wprost. Zrobione prawie 7 km i 600 metrów przewyższenia. Także zostało jeszcze 400. Oj, nie powiem, żeby było prosto. Z moim bolącym brzuchem i bez śniadania czuję, że to wyciska. Jest ciężko do góry, a tam tutaj widać już przełęcz, więc mamy jeszcze kawał drogi, zwłaszcza, że jedziemy teraz w przeciwnym kierunku. Ale tu jest zakręt, potem będzie już w kierunku przełęczy. To jest 9. zakręt. Teraz będzie daleko prosto, ale znów będą potem zakręty. No więc stamtąd przyjechaliśmy. Gdzieś tutaj widać ciężarówki, tam zaczęliśmy. Potem tutaj doliną i wszystkimi tymi zakrętami tutaj. Ile metrów już wspinaliśmy się do góry? Teraz jest 2,930, a tam było 2,300, czyli 600. Hej! Jedziemy troszkę pchamy rowery w kierunku przełęczy. Przełęcz wydaje się blisko, ale to jeszcze parę kilometrów. Przeszła burza. Trzeba się było ubrać w kurtki. A ja mam kurde rozwolnienie. Brzuch mnie boli, jestem cały nadęty. Masakra, w ogóle nic nie jadłem. Nie mam na nic sił. Także marzę, żeby dojechać do tej przełęczy i już w dół jak najniżej. Tam już będzie trochę lżej. Oj, naprawdę ciężko. Nawet mi się nie chce wyjąć aparatu i zrobić zdjęcia. Udało się, wjechaliśmy na przełęcz Karabura. 3302 metry nad poziomem morza. Trochę wieje, trochę jest chłodno, także będziemy zjeżdżać w dół. Co, pojedziemy, nie? Tak, Co zimno ja bym tutaj. się zjadła, ale... No nie tutaj, tu na pewno nie. Na przełęczy jak zawsze zimno, bo wieje, ale tutaj 20 metrów dalej już się zrobiło cieplej. Cieszę się, żeśmy wjechali, bo teraz będzie w dół. Nie będzie trzeba się tak męczyć z pedałowaniem. To trzeba jechać oczywiście ostrożnie. No, a droga piękna. Tu są czabany tam koło rzeki. Tak. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Нормально у вас? Тоже. Как доехал в этом дрова? А? Как доехал? Ну, потихоньку. Там подъем большой. А там... Z Łoszackiem byłoby lutsze. Tu jechać. Брат, можно? Можно с вами фотографировать? Można, można. Да? Ja. A można my z wami?
100 gram jest? Zaraz. Здорово. Tak nie ma. Tak. Chłodno. Wieter tu jest. 100 gram jest? Есть? No problem. Хорошо. Макеш. Rahmat. Турена. Strasznie zimno. Normalnie. Masakra. Тост говорю, да? Da, tost za Kirgistan. Ой, нет. Da. Ой, откуда, блядь? I za ludzi, którzy żyją w Kirgistanie. Давай. О, о, о. Как Киргизия? Normalno. Хорошо. Нормально? Красиво. А вас как зовут? Макеш. Макеш. О, Макеш. Макену. Золото Макену, знаешь? Давай. Давай, Бакс. I czekamy w dół, bo tu jeszcze chłodno. Póki co 2800 metrów. Jechaliśmy tylko 500 metrów w dół. No a jeszcze trzeba trochę zjechać. Także mieliśmy chwilę przerwy, taką przerwę obiadowo-piwną, tak? Tak. Wódkową też. Ale ja akurat piłem wódkę, ale tylko jako lekarstwo, bo po tym moim wczorajszym zatruciu od razu czuję, że się lepiej czuję. I ja miałem jakieś drgawki, siedziałem tam i tak się trząsłem. Nie? To zimno jest. Tak, A wczoraj było 40 stopni. tak. Wczoraj się kąpaliśmy w takiej rzece jak A ta. teraz 15, ale wiatr wieje. A jak słońce nie ma, to Jak było? blisko. Dobrze, że nie wpadłaś. Ładne miejsce. Dorenda powiedziała, że tak wygląda lato w Kirgistanie. Że normalnie wszędzie śnieg leży dookoła. Ale to jest takie miejsce w tej dolinie, tu jest wąska dolina. Z lewej, z prawej ściany, z lewej i z prawej strony są bardzo blisko siebie ściany doliny. Więc ten śnieg się tutaj zachował. No słuchajcie, z chłopakami wypiłem 4 banie wody, ale potraktowałem to jako czyste lekarstwo. I muszę przyznać, że od razu się lepiej czuję. Już mi w brzuchu tak nie wierci, nie przelewa mnie, nie bąbelkuje. Nie chce mi się gonić do kibla za chwilę. Po prostu lepiej. Takie miejsca po drodze się zdarzają. O, powiem wam, że ściana śniegu całkiem duża. Żeby była skala, postawię tu rower. Proszę. Tu będzie stał rower. A ja się trochę cofnę. Zobaczcie sami. Może nawet z 10 metrów. Takie nagle piękne góry się pojawiły. Myślę, że widok jest wart dzisiejszych trudów. I teraz się fajnie pędzi 20. Raz na czas trzeba zamachać pedałkami. A góry piękne. No teraz jak będzie jakaś fajna miejscówka, to się zatrzymamy na noc. No myślę, że tak. Taką drogą to można jechać cały dzień. Taką drogą można jechać cały dzień. Czyli zdecydowaliśmy, zjeżdżamy z drogi i rozbijamy się z
tym pięknym widokiem. Ale namioty trzeba będzie rozłożyć, bo to już są góry i wcale nie zjechaliśmy jakoś bardzo nisko. 2,355, więc sami wiecie, jak to u nas w Tatrach, że są szczyty na tych wysokościach. Także nie ryzykujemy spać bez namiotu, bo może przyjść deszcz.